Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, moje serce płonie miłością do was, do tych, którzy są moi. Moje serce nieustannie dziękuje tym, którzy mnie miłują w duchu i prawdzie. Moje serce nie gardzi żadnym grzesznikiem, jeśli pokuta jest prawdziwa i jeśli człowiek jest gotów walczyć z tym, co go otacza i co go ode mnie oddala. Jestem boską miłością. Dlatego wszystkim ofiarowuję moje miłosierdzie, choćby nie wiem jak grzeszny był człowiek, jeśli stanie przede mną, gotów do pokory i do skierowania swej drogi ku dobru, a jego serce będzie skruszone, przebaczę mu i poprowadzę go, by stał się nowym człowiekiem. Jestem jednocześnie nieskończonym miłosierdziem i sprawiedliwością. Jeśli człowiek mnie wzywa, przychodzę szybko, jeśli człowiek mną gardzi, szanuję jego wolną wolę. Interweniuję dla dobra tych, którzy są moi, czekam, jestem cierpliwy i ogłaszam to, co jest dla dobra ludzkości. Moja miłość każe mi czuwać przed działaniem. Nie byłbym sprawiedliwy, gdybym zasypywał was wezwaniami, które nie ostrzegają mojego ludu, gdybym nie walczył o to, byście się przebudzili i odwrócili od rozpusty, buntu, arogancji, pychy, wyniosłości, libertynizmu, niemoralności i braku szacunku wobec daru życia. Jak wiele szatan uczynił przeciwko ludzkości, zawładnął umysłami tych, którzy dali pierwszeństwo swoim bożkom władzy, panowania i pieniądza, manipulował energią atomową, zdając sobie sprawę z jej niszczącej mocy, a mimo to bez skrupułów rozprowadził ją po ziemi. Ignorując i gardząc moją mocą, narody maszerują przeciwko mnie, tak jak ci, którzy krzyczeli: ukrzyżuj go. Ludzkość wciąż na nowo krzyżuje mnie. Atakują się wzajemnie, dzieląc się w decydujących momentach, w których jedność musi być siłą, która podnosi duszę tych, którzy mnie kochają, aby umocnić ich w miłości braterskiej. Nie szukajcie tego, który żyje wśród umarłych. Nie szukajcie mnie w niewłaściwych miejscach, gdzie nie znajduję powtarzania moich czynów, żyjąc w pełni moim słowem i urzeczywistniając je w każdym waszym kroku. Nie mówcie, że mnie kochacie, jeśli nie dzielicie się chlebem mojego słowa lub chlebem fizycznym z waszym głodnym bratem lub siostrą. Nie mówcie, że mnie kochacie, jeśli dajecie chleb, który zaspokaja głód, a pozostawiacie człowieka bez chleba mojego słowa. Nie mówcie, że mnie kochacie, jeśli nie pragniecie dobra całej ludzkości. Bądźcie moją miłością, pielęgnujcie siebie w moim słowie i jak kryształ, który jest całkowicie czysty, pozwólcie mi się w was uwidocznić dla dobra wszystkich, którzy czują się zagubieni. Nie opuszczam was, szanuję ludzką wolność. Nieświadomość i brak pokory obecnego człowieka jest lampą bez oliwy, jest epidemią, która rozprzestrzenia się z wiatrem od umysłu do umysłu, od myśli do myśli, od serca do serca. Mówicie, że mnie kochacie, a obwiniacie mnie za to, co się dzieje, nie patrząc na siebie, kiedy obrażacie moją miłość i gardzicie moimi wezwaniami, odmawiając sobie zbawienia, które wam ofiaruję. Ludzkość nie widzi, nie słyszy, nie analizuje, nie zachowuje mądrości i rozeznania, człowiek żyje bez miłości, chodzi rozsiewając ziarna zazdrości, niechęci, nienawiści i złej woli wobec bliźnich. Niewielu jest tych, którzy szanują moje powołania, z tymi będę bronił to, co moje, przed klęskami szatana, który powstanie ze zgiełku i niewiedzy ludzkości i wzbudzi fałszywego, który kierowany przez wroga duszy będzie walczył przeciwko mojemu Kościołowi, mojemu mistycznemu ciału, będzie go dręczył,
prześladował, wystawiał na próbę i oczyszczał. Kto nie uznaje mojej prawdy, nie rozpozna oszusta, który pośpiesznie doprowadzi moich wiernych do cierpienia. Proroctwa nie zostały objawione po to, aby człowieka przestraszyć, ale po to, aby człowiek rozeznał i nie dał się zwieść pułapkom Antychrysta. Mimo to ludzie, moje dzieci, przed buntem tego pokolenia, nadal przyjmują zło, aby w ten sposób móc zburzyć i wypędzić tę odrobinę miłości, którą macie w swoich sercach. Umiłowani mego serca, wąż nie śpi, ma skłonność do zwodzenia, gdy przechodzicie w jego pobliżu, celnie atakuje, zatruwając was przeciwko wszystkiemu, co moje i doprowadzając do buntu. Umiłowani, moi wierni nie zostaną straceni, żyjecie teraz w chwili, w której ludzkość będzie boleć i lamentować. Ta chwila, która jeszcze bardziej się pogarsza, niesie ze sobą przerażenie, ale musi zwiększyć zjednoczenie między wami. Ryk wulkanów będzie budził strach. Nie zapominajcie, moje dzieci, że ja jestem waszym Bogiem. Bez względu na to, jak bardzo ryczą wulkany, mój lud nie upadnie, pozostanie wierny w poczuciu bezpieczeństwa, że moje powtórne przyjście jest bliskie. Umiłowane dzieci, moje stworzenie jest znakiem miłości. Każda rzecz stworzona zachowuje swój cel. Niebiosa i wszechświat dają schronienie moim dzieciom i wszystkiemu, co zostało stworzone. Noc jest konieczna, gwiazdy są konieczne, słońce daje światło wszystkiemu, co istnieje, emanując moją miłością dla dobra ludzi. Co człowiek dał mojemu stworzeniu? Zniszczenie tego, co służy człowiekowi, zapominając o głównym celu zasobów, którymi was obdarzyłem. W tej chwili, ponieważ człowiek przekroczył granice natury, natura prosi człowieka o to, czego jej brakuje i co sobie przywłaszczyła. W tej chwili człowiek pożera samego siebie, osoba duchowa jest postrzegana jako obca, ponieważ świat nie rozpoznaje swojego Boga. Moja miłość jest nieskończona, tak bardzo, że ostrzegam was, abyście wracali do mnie prosząc z całego serca o moje miłosierdzie, z czystym sumieniem i skruszonym sercem. Umiłowane dzieci, jeśli wasze spojrzenie jest czyste, wasze serce jest czyste, wasze słowo jest czyste, wasze zachowanie i czyny są czyste, ponieważ będziecie mieli odpowiednie usposobienie i odpowiednie pragnienia, aby dzielić się błogosławieństwem, które pochodzi z mojego domu. W tym momencie ci, którzy służą mojemu Kościołowi, muszą posiadać hojnego i pokornego ducha, ci, którzy służą mojemu ludowi, muszą posiadać hojnego i pokornego ducha. Ten, kto chce być wielki, niech się stanie najmniejszym i sługą wszystkich. Moja miłość jest słońcem, gwiazdą, wodą, ziemią, pokarmem. Kto mnie kocha, zna mnie i uznaje Boga potężnego i nieograniczonego, Pana wszystkiego, co istnieje, i choć posiada miłość, posiada także rygor dla swego ludu. To ja sam muszę o tym pamiętać przed tymi, którzy ciągną ludzkość do rozpusty, która utopiła ją w otchłani nadużycia mojego miłosierdzia. Zobaczycie siebie, każdy przed swoim sumieniem, to będzie mój wielki akt miłosierdzia, w którym każdy zobaczy siebie. Dzieci, intrygi narodów o władzę będą dla nich przyczyną bólu. Wzięły one ludzi za bogów i ci ludzie doprowadzą je do cierpienia bez miary. Jakże zraniliście i nadal ranicie moje serce, zraniliście mnie niemoralnością dzisiejszych mód. Dzieci, ranicie mnie nadal, bo mnie nie znacie. Wnętrzności ziemi trzęsą się przed dumnym człowiekiem, a człowiek poniesie tego konsekwencje. Moi archaniołowie patrzą na was ze smutkiem i pamiętają, jak w przeszłości wzywali was do zmiany, a wy nie byliście pełni szacunku ani uważni na te wezwania. Dzieci,
Nie pozostańcie niespokojne, ignorując moje wezwania. Wasze sumienie musi się zjednoczyć i dostroić do mojego domu, a wtedy będziecie postępować zgodnie z tym, co jest dobre. Pokój mój niech będzie z wami, Jezus.